Siemanko, witam ponownie na kanale Muscle Power, z tej strony Dawid. Jesteśmy dzisiaj w Białymstoku, również u Dawida. Tym razem robimy plecy. No i ze względu na to, że do kogo się zwrócić jak nie do Dawida w kwestii mocnych i grubych pleców, to robimy oczywiście moją najsłabszą partię i Dawid wreszcie nauczy mnie, jak te plecy powinno się rozwijać prawidłowo. No zdecydowanie. Plecy? Oczywiście. Serio? To poprawę masz plecy? Plecy zdecydowanie. Okej. Przyszliśmy w ogóle z takimi fajnymi baniaczkami. Dobre baniaczki, właśnie. I tutaj mam do Ciebie pytanie od razu, bo tak mnie to zastanawia, mam zimnego szejka. Wolisz zimny czy ciepły szejk? Bo Zawsze powtarzam to na każdym materiale, tylko i wyłącznie zimny dla ochłody i przede wszystkim dlatego, żeby te wszystkie mikstury intratreningowe miały jakiś lepszy smak niż ciepłych. Jak ciepły kompot inaczej to smakuje, co nie? Jakby dobre to nie było, czy to jest, wiesz, ananasowe, a w ogóle kwaśne czy słodkie karbo? Obojętne, byle nie kwaśne. Byle nie kwaśne. Ja wolę kwaśne, bo mi się, jak mam słodkie bardzo... Kwaśne to zawsze mi na żołądku siada, więc wszystko to, co kwaśne, to odpada. W związku z suplementacją intratreningową zapraszam do używania naszych kodów Dawik i Dawid_Muscle Power. Zapraszam oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, szerowania. No i oczywiście zostawcie na dole komentarz, co chcielibyście zobaczyć następnym razem. My zabieramy się na trening i widzimy się na sali. Zawsze warto chociaż te 5 minutek poświęcić na małą rozgrzewkę. O, patrz, cyrk będzie. Dzisiaj na treningu. Tak, dzisiaj na treningu, ale poza tym tam chyba się rozstawia. 50 na początek? Tak. No to będzie ciekawie. I tutaj największym problemem, jaki zauważyłem u większości, no to jest praca łopatki, prawda? Większość, jak ja chcę nauczyć kogoś jak praca łopatki, to mówię mu, że wyobraź sobie, że jesteś dzieckiem, które wiecie, jak dziecko kładzie się i spadną mu słodycze na ziemię, to ono nie ma wyobraźni, żeby zejść, no tylko co robi? Sięga i próbuje rozciągnąć, prawda? Czyli próbujemy wyciągnąć łopatkę w dół, ale ściągając bark. I wtedy robiąc ten ruch, mamy ruch łopatki, jak się rozciąga, prawda? Małe dziecko próbuje sięgnąć i nie sięga. I tutaj tak samo. Próbuję sięgnąć po słodycze i próbuję na maksa tą łopatkę wyciągnąć, prawda? Bez prostowania, oczywiście przeprostu w łokciu. Także tutaj sobie siadamy, żeby nie było, tak jak wspomniałem, trajektorii tak, to siadamy na bok i tutaj. Hop, mamy tutaj rozciągnięcie na maksa i w dół, tak? I zobaczcie, ja idę w dół, nie idę tu do boku, nie skręcam się biodrem, nie tańczę, tylko hop, rozciągam i do dołu. Hop i do dołu. I teraz Z pierwszą osobą, którą znam, która praktykuje oddychanie. tak, to zawsze uczyłem oddychania. Kiedyś wspomnieli, że a co z oddychaniem? Ja mówiłem poza kamerą o tym oddychaniu, prawda? A potem teraz już się nauczyłem, że zawsze też wspominać o oddychaniu podczas, prawda? I zawsze oddychasz, no to często co widzisz, jak z kimś ćwiczysz? Że nie to, że nie ma siły, a po prostu tak się zapowietrzył, że już nie ma jak, wiesz, oddychać podczas treningu. I tu to samo. Klatka prosto, hop, zaparty jestem. Zawsze przy drzewkach takie niskie powtórzenia? Nie, to specjalnie tylko, żeby pokazać zrobię. Ale mniej więcej 5-6 powtórzeń robię zazwyczaj. Chwyć całą ręką, całą ręką. Całą. O, taką mocno, że... I popatrz, teraz tu do przodu. To jest mój maks rotacji. Dawaj. A nie jest maks. Odsuń się troszkę. O tak, o! I powoli. Wypuść łokieć, wypuść łopatkę. O tak, o! Stój, to pokażemy, o co chodzi. Zobaczcie tu. Fajnie się rozciągnęło wszystko i do dołu zrób chwyt tak. O! I zobaczcie teraz tu. Sam lac mu działa, czyli najszerszy. Lecimy. Rozciągaj i hop. O! Bardzo ładnie, o to chodzi. Chcemy, żeby ta część była w pracy. Ok, ale troszeczkę się odsuń. O, klatka w górę i ściągasz przed sobą. Hop, w dół. Tak, kontroluj, chwyć całą ręką. Nie cierpię tak trzymać, nie jestem w stanie w ogóle tak utrzymać. Dobra. Tam masz strapsy. Wyciągaj i w dół, mocno. Tak. I dawaj.
Kontroluj, kontroluj. A nie przedłużaj, wyciągnij po prostu. Kontroluj. I hop, mocno. Hop. O to chodzi, super. Dawaj. I hop, mocno. Bez tułowia, nie gibaj. Po prostu się i samo tutaj. Hop. Łokieć bardziej do klatki piersiowej. O tu. O, ideolo. Klatka w górę. O tak zawsze. Super. Ja nie mam w ogóle rotacji z wewnętrznych stawów. Aha, czyli masz z nadgarskim problem. Nie jestem w stanie, to jest mój max. Ale... Więc jak mi, wiesz, ciężko mi jest dociągnąć tutaj. Ale mi nie chodzi, żebyś miał ucieka. podchwyt. Tylko żebyś miał pomiędzy. Bo miałeś tak, prawda? W sensie, Chodzi ci o łokieć, no że... nie mogę tego dociągnąć, wiesz? W sensie zaczynam Wiem, o co klatką chodzi. dociągać. Tak, wiem o co Wiesz, chodzi. o co chodzi? Jeszcze troszkę? Kwestia pracy. No to mobilność Wystarcza. też, nie? Tak. Zaniedbane przez lata jest. Od razu tego nie naprawisz. Znaczy, Ale z czasem- jeszcze jakbym próbował, to bym mógł oczekiwać, ale... No może warto. Okej, idę po straps. Właśnie, strapsy czy bez strapsów? Nie no, pleców bez strapsów nawet nie podchodzę. Tak samo, Nie myślę, da że rady. Szkoda w jesteśmy ogóle. kulturystami, chcemy trenować mięsień i tutaj u nas nie ma, wiesz, ego. Ego Znaczy, zostawiamy tam w szatni, prawda? Dla mnie to jest ostatnia rzecz, żeby się łechtać, wiesz, ciężarem czy coś takiego. Znaczy, ciężar wiadomo, jest ważny, prawda? Tak jak wiemy, ale nie jest Czy pierwszoplanowy. wiesz, w sensie, nie wiem, wzmacnianie przedramienia tylko po to, żeby móc złapać, nie wiem, do ciągu sztangę tam 200 parę kilo, to ja wolę użyć pasków Tak. i zamiast tego Pracować wzmocnienia, mięśniem. tak, zrobić sobie coś innego. Klatka w górę. Zaprzyj się lewą ręką mocno. O tak, super. Mocno, stabilnie. I mocno w dół. Hop. Kontroluj. Tylko kontroluj. Patrzcie, i teraz sobie zanim tutaj ustawiłem miejsce, trzymam sobie drugą ręką, czemu bym sobie nie pomóc, prawda? Trzymam sobie, ustawiam, mam lżej i dopiero hop. Bez pomocy, nie? Teraz. Okej. Hop. Klatka w górę. I tu wyciągaj. Opa. Tak. I hopa. Staraj się nie szarpać tak mocno. Wyprostuj się. Wyprostuj się. Hop. Okej, dawaj. Dawaj. Sam. Jeszcze jeden. Do końca. I mocno sam. Duże plecy. Okej. Odkładamy. Nie, bo już parę się tutaj parę się wygasło już, a ty mi będziesz z bliska. Z daleka to jeszcze wygląda. Hop. Tak jest, dawaj, jeszcze lecimy. Spokojnie. Jeszcze. Hop. Nie boję tak mocno, nie boję. I hop. Tak. Hop. Dawaj do góry, tutaj. O to chodzi. Jeszcze jeden, dawaj. I sam, do końca, do dołu. O, nie cierpię robić jednoroż. Wiesz co? Nie masz, Nie, już mi czuję, jak z kosy mam spompowane. wiesz co? Ja staram się bardzo mało rzeczy robić unilateralnie, bo mi Ciężar ci też momentalnie te zmniejszymy. skosy
łapią, wiesz? Ciężar ci też zmniejszył, bo nie ma sensu, żebyś mnie gonił z ciężarem w ruchach, których ty nie robiłeś nigdy. Wiesz, o co chodzi. Czy ja plecy mam generalnie bardzo słabe, więc to jest... 70. Tutaj, a u ciebie dam 50. Okej, okay, ty masz A dałeś 70. ile? 60, tak? No to 20, a dyszka. Dobra. Wolę, jak już wiesz, mamy się nauczyć, to lepiej czasami mniejszym ciężarem, a Nie, pewna jest sprawa. Tak, Lewa słabsza? tak, minimalnie. Znaczy, powiem ci, że słabsza pod względem wyglądu, ale lepsza Silniejsza. siłowo. Także nie wiem, ale czy tak czy siak zaczynam od niej, co nie? Zaczynam od tej, co jest wizualnie gorsza. Okej, druga seria. Daj. Mocno, mocno. Hop! Okej. Wolisz ćwiczyć sam czy z partnerem? Zawsze z Sylwią ćwiczycie? Nie, ona ma osobny trening, wiesz, zupełnie inne priorytety, A więc... no tak, faktycznie. Więc chociaż robiliśmy tak, że plecy robiliśmy razem, ale ja mam teraz grubość, ona zdecydowanie szerokość, więc no to nie za bardzo to jest jak pogodzić, nie? Ona jest zawodniczką figure, tak? Tak, figure, no. Figure. To wolisz ćwiczyć sam czy z kimś? Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, bo tak się przyzwyczaiłem, że przez długi czas ćwiczyłem sam, że po prostu tak jakoś mam taki swój tryb, ale lubię sobie czasem z kimś zrobić trening, nie? Wiesz, ja bym chciał kogoś mieć takiego, Na stałe, nie? Na stałe, Żeby ale- też poznał twój styl trochę, wiedział właśnie. kiedy pomóc, kiedy nie. tak jak No to mówisz, jest że to. na stałe to jest coś innego, a nie jak raz na jakiś czas, no to masz farta, tak jak na przykład z tobą teraz trafiłem, że umiesz pomagać, a czasami możesz trafić takie coś, że Wiesz co, to u mnie na różnie. siłce jest tak, że strach jest robić wiesz, wolny ciężar, bo nie ma kto ci pomóc, nie? A tak nawiasem powiem, szybko wtrącę, macie tutaj pozapisywany mój trening, prawda? Zaraz może ogarniemy. Nie patrzcie jak to jest, bo to jest po mojemu, prawda? Ale tutaj jak mam na przykład, zrobiliśmy 15+1, czyli jeden z zapasem, prawda? I okej, miałem zakres 12-15, tu dołożę. Tutaj zobaczcie, napisałem 70 razy zostaw po prostu. Dlaczego zostaw? Bo seria albo mi się nie podobała, nie podobały mi się jakieś powtórzenia, zauważyłem, że czy zakres powtórzeń nawet nie został zaliczony, to po co mam tam na przykład pisać 13, kiedy wiem, że po prostu muszę zostawić ten ciężar i dopiero jak będę zadowolony, to dopiero będę dokładał tego. To nie jest główne, prawda? Wiesz o co chodzi. Już w pewnym momencie masz tyle tego ciężaru, że jedyne do czego będziesz dążył, jeżeli będziesz robił gorzej, do pogorszenia formy, przez co no Mniejsze napięcie. nie będzie to idealne. A plus jeden to chodziło serio, że jeden w zapasie, czy że jeden z pomocą? Jeden z pomocą. Tak, okej. plus jeden to z pomocą. Jeżeli jakieś ruchy, wiesz, właśnie jak ty mi pomożesz czy coś, to zawsze Wiem, plus wiem. jeden. Też sobie tak zapisuję, tylko myślałem podzielić z zapasem. Myślałem, że One in reserve. Ja nie znam tego terminu. I nie mówię, że to jest złe, tylko ja po prostu nie ćwiczę z żadnymi repami w zapasie, chyba że, wiesz, Kuba mi każe na przykład. czy tak celowo się wychylasz, czy taka pozycja ma być? Bo wiem, że mnie Ja poprawiasz- lekko się wychylam, bo zobacz, że wtedy ruch idzie. Aha, bo mnie zawsze odkręcasz, żeby był prosto. Tak, ale bo Zastanawiam- u ciebie ręka ucieka. A, Wiesz o co okej. chodzi, ty nie dasz rady tak jak ja zrobić tutaj. A, czekaj, dobra. Jak się nie dasz rady Nie skręcić, zastanawiałem się to właśnie, wolę, bo- żebyś właśnie był prosty, bo zobacz, wtedy robisz tak, prawda? A jak skręcisz się i jeszcze zrobisz tak, to będzie ci tu uciekać. A tutaj teraz, hop, o to mi chodzi.
też wszystko co do ustawienia już, wiesz, są jakieś zasady, ale sam wiesz, że gdy znasz jakieś swoje tam Nie, no mankamenty, oczywiście, wiesz, technika po jakimś później tak, to jest pewne małe subiektywna zmiany, bardzo. ale to są małe zmiany. To nie ma tak, że na przykład, wiesz, jest przysiad i jest teoria i nagle zaczniesz ją zmieniać totalnie, no to zmienisz całkowicie No nie, no ćwiczenie. jasne, że tak. A tutaj chodzi właśnie o takie minimalne zmiany, wiesz o co chodzi. Dosłownie pomoc, 2 palce. Ale to czasami wystarczy. 16. I niby było 15 plus 1, bo tam jedno powtórzenie mi Dawid pomógł, ale zapiszę to czy tak, czy siak jako zostaw, dlatego że widziałem parę repów, że na przykład się pochyliłem. No to mi się nie podoba, to już wiesz, troszeczkę zepsułem tą pracę. A tak jak mówię, ja mam czas, ty masz czas i jeżeli nie będą te ruchy, tak wiesz, jeżeli zrobię 3 na przykład takie byle jakie, niedopracowane, no to warto jednak zostać przy tym ciężarze. Szczególnie, że czy tak, czy siak w pierwszym zrobiłem progres, prawda? Ile tam masz? Zostawiłem sobie 55. Super. Świetnie, świetnie. Rozciągnij. I teraz wdech, 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 oddychaj, oddychaj, oddychaj. Wydech. Super. Nie spiesz się, nie spiesz się, nie spiesz się. Super. Nie spiesz się. Super. Tak, nie spiesz się, nie spiesz się, nie spiesz się. Wdech, 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 wdech. Hop. Ładnie. Jeszcze jeden. Do końca, do końca, do końca. I jeszcze jeden, dasz radę. Wdech, wdech, wydech. Sam. Sam. Okej. Okej. Cofnij biodra minimalnie. Super. Wyprostuj się. I reszta ok. Świetnie. Lecimy. I w dół. Super. Lecimy. Super. O to chodzi. Rozciągaj, 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 rozciągaj. I hop. Tak, nie prostuj się, nie prostuj. Nie robię więcej, bo tam zrobiłem ledwo 9, a to 9 jeszcze miałem zapas, więc Okej. żeby tą większą, tą lewą mam większą, wiesz? Okej. Masz pas? Nie, nie używam. To ci mój dam. Nie używam, nie Nie? potrafię korzystać z Dobra. pasu. To ja swój sobie wyciągnę. Spróbuj się wysunąć bardziej i ciągnąć po biodrach, po udach, przepraszam. Aha, aż po udzie i do pępka. O tak. A chwycisz wężej? Wężej, ok? Żeby aż tak się łokcie nie. No tak, tutaj chcę, żeby jak najbliżej. Ja zawsze targetuję, Wiadomo, że się rozejdą, czy tak, czy siak. znaczy ja zawsze targetuję w ogóle, wiesz, tu na górę pleców, więc Tak, tak, dlatego tak. zawsze szeroko ciągnę. Żeby jak najwyżej dociągnąć, tak. Tak. Tylko, że wiesz, nie chcę, żeby aż tak szeroko, a bliżej zawsze. Daleko więcej nie pójdę chyba niż te No 140. to czekaj. Zobaczysz sobie na raz, Nie, wiesz? czekaj, Zobaczysz czekaj. sobie na raz. Chcesz na raz? Dobra. No, Okej. możliwe, że Dobra. za Smithie nie robiłem, wiesz, dawno po prostu i 140 sobie zostawię. Dobra. Słuchajcie, też te ostatnie powtórzenia nigdy nie będą mega perfekcyjne. Nie oszukujmy się, prawda? A i taka podpowiedź. Macie w nowych opcjach iPhone'a coś takiego jak czas dla mnie. To jest w trybach skupienia i wtedy wyłączają wam się wszystkie powiadomienia z iPhone'a. Także warto użyć podczas treningu. Mocno. Wiecie, jaki jest minus publicznych siłowni? Ta woda stoi tu już z tydzień i chyba każdy się zastanawia, czy to jest nowa woda czyjaś, czy
po prostu ktoś zostawił i nie wie, czy ją wyrzucić, czy nie. Paradoks, nie? Tak naprawdę No. na publicznych powinny... Znaczy każda jest publiczna, nie? Ale w sensie chodzi o sieciówki. Tak, sieciówki. Powinno być jeszcze bardziej to przestrzegane. Mają te wszystkie swoje przepisy. Tak. Spróbuj jeszcze bliżej, aż się przykleić. Dalej się już chyba nie da. A spróbuj, stopami. O tak. Żebyś aż, bo jak i tak, wiesz, wyprostujesz, to i tak nie uderzysz w nie. Nagramy za chwilkę sobie normalnie, tylko zobaczcie, jak są paski. One są przyczepione aż po sztangę. Nie jest jakiś tutaj coś takiego. Są przyklejone aż. Tu o to chodzi w strapsach, żeby one wam pomagały. No, dobra. Mocno. Mocno. Hop. I kontrola. I hop. I hop. Dawaj. Hop. Wczoraj ciągi z Łukaszem, dzisiaj wiosła. Dawaj, jeszcze jeden, ostatni. Tak jest. Super. Okej. Powalczył. Co, łapkę? A, Pękło mi, wiesz? zdarza się. Taki drop? Tak, bo druga seria będzie z przytrzymaniem na górze. Z dopięciem. Ile tam dałeś? Przepraszam cię? 15. 15? 5 i 2,5. Dość srogi drop, ale też bardzo duży zakres powtórzeń w drugiej serii. Ile węgli nitra? Ile masz węgli nitra teraz? 90 gramów dekstrozy, 25 gramów EA, 300 ml wody kokosowej i 250 Sporo. ml soku. Albo grejpfrutowego, albo z granata. Nie mówi ci flaków? Nic a nic. Masz bardzo malutko wody, nie? To już wypite do połowy. Aha! Nie, to już większość. Staram się w miarę szybko pić, bo im dłużej w trening, tym ja nie dam rady pić. Nóg na przykład, to ci powiem tak, w połowie treningu nóg to ja już nie dam rady pić po prostu. No ciężko jest. Dlatego potem, wiesz, staram się wypić jak najwięcej tej dekstrozy, a potem biorę wodę z, tam są lodóweczki i z lodówki też. sobie wodę dopijam. Czemu ja tak pokazałem? Bo wiosłowanie mi się skojarzyło. Albo przedtreningówka zaczęła działać. Dostępna na musclepower.pl. Przytrzymaj. O tak. O tak. Dawaj, jeszcze. Dawaj, dobij. Po odcinka. Ale czuję te ciągi wczorajsze. Czujesz prostownik? Norma. Z Łukaszem robiliście, tak? No. Bo dwójki on robił. Nie, robi jedną po prostu top, na ile wejdzie. Ale robił dwójki, tak? Tak. Myślałem, że na dwójki, że Nie, dwójki. na 2 repy. Nie, w sensie, że dwugłowę uda. Trzecia czy? Nie, koniec. Tutaj dwie. Tak, 2 robiliśmy, no. Myślę, do Waldiego musimy się kiedyś przyjechać. Też będzie fajne miejsce. Tam widziałem kozacka na siłownię. Tak, taka mordownia. Dobra. Jedna seria rozgrzewkowa. Tu zrobimy sobie i chcę, żeby barki były ściągnięte w dół, łokcie blisko tułowia i przyciągamy. I tutaj też często widzę coś takiego aż. I okej, jak minimalnie, Jak oni. minimalny Jak ruch Arnold jest bardziej. tak, ale tak aż Arnold, wiesz, Arnold to robił, żeby wyciągnąć te łopatki i on robił do pewnego poziomu, a niektórzy widzę, że aż się odchylają, wiesz, jakby robili, nie wiem, prostownik na tej maszynie takiej, wiesz, do odginania. Kojarzysz to takie ćwiczenie, jak robił to ten krab, Doc Crabrow? On właśnie ma to takie, że siedzisz sobie maksymalnie wychylonym Dobra. w ten sposób. Wiem, o co chodzi. Ściągasz Tylko, tylko że, łokcie. tak, tylko że to jest to samo przecież co ściąganie. No, można tak powiedzieć. Wiesz, no, w tyle, sensie- że nie jesteś zaparty w ogóle,
Bo tutaj, zobacz, robimy Znaczy, to, no, prawda? to- I wtedy, jeżeli to robisz, ten ruch, no to nie masz zaparcia, nie masz stabilizacji. No, dokładnie. I Nie. tak naprawdę ciężaru nie weźmiesz, a rozciągnięcia wcale większego wiele nie masz. Nie no, to wiesz, to jest takie bardziej akcesorium. Tak, dodatek. Ja się bawię na przykład robię sobie w treningu te stretchy. No, DC stretch też robię. Nie, stretchy, takie ćwiczenie. Stretchy? Tak, to wymyślił w ogóle Meadows. Okej. Że sobie stoisz właśnie na wyciągu górnym, No. nogę tylko opierasz w siedzisko, wyciągasz maksymalnie łopatkę, A, wiem o co ci chodzi. tylko zaciągasz, wiesz. Bardzo fajnie taki finisher, żeby się porozciągać trochę na koniec, nie? Jeżeli macie problem przyciągnięcia, bo niektórzy niscy tak mają, siadamy na coś. Po prostu przynieś sobie 20, 30, usiądź na to, wtedy będziesz miał łatwiej dociągnąć. Ja jestem wyższy, to mam łatwiej tu. Mam jeszcze małpie łapki. Ja mam długie łapska. Ja mam niestety T-Rex hands. Ale spróbuj bardziej nachwytem, wiesz? Tego nie powiedziałem, no to mój błąd. O tak. Okej? Bliżej? O tak. Różewkę jeszcze, nie? Hop. O, to ja mniejszy, więcej niż to raczej nie biorę. Bo już bym Chodzi mi o szarpał. to, żeby ruch był, jeżeli tu robimy, Czy ja Dobra, bardzo, wyciągamy. bardzo dobrze czułem. to tu. Aha. Fajnie. W ogóle fajne czucie na tych uchwytach jest. Super są. To wiesz, warto zainwestować. Na inne rzeczy wydajemy więcej. Przytrzymać ci, żebyś to miał? Ja sobie Zawsze nie jest ma takie żadnego problemu. Wiesz? dyndanie. Przyzwyczaiłem się. Długie łapy mam, to plus. A właśnie, co do strapsów, widzisz? Moje są bardzo długie. Wiesz, zobacz, dłuższe są. Ale ja nie lubię takich długich bardzo, bo widziałeś, że ja tylko... A bo ty masz krótkie rączki. W sensie ja obwiązuję tylko na 2. No, a ja lubię, bo łatwiej zawiązać je. Jak dla mnie, dla moich Jak lipniczych kto rąk. lubi, zawsze jest Jak jak ktoś kto ma lubi. serdel, to wystarczy. Jak ktoś ma serdelki, to wystarczy. Ja mam no dość długie paluchy. Fajne są, że są z tego, ze skóry. Są tak małe, antypoślizgowe, Tak. a wiążą się zajebiście, bo z tej strony skóra jest śliska, a z tej jest antypoślizgowa, nie? Dawaj. Okej, puść. Boję się, że uderzysz, nie? Wiesz, jest duża przestrzeń, ale boję się, że ciebie uderzy. Nie, co ty, zresztą ja mam taki łeb twardy, że Nie, wolę nie. prędzej ci uchwyt pognąć. Gorzej jak w zęby trafisz, bo Szkoda szkoda zębów. uchwytu, nie? Szkoda zębów. Nie, to moje zęby to wiesz. Hop. Barki w dół, barki w dół, barki w dół, barki w dół. Super. Tak, spróbuj się tak nie odginać tylko. O, dobrze. Dawaj. Okej, dawaj. Hop. Dawaj. Tam, mocno. Bliżej łokcie. Nie zapominaj. Super. Jeszcze, dawaj. Jeszcze, dawaj. Jeszcze dwa. Raz. Jeszcze jeden, pomogę. Okej. Tu dwie czy jedna? Co? Dwie czy jedna? Dwie. Dawid ma zawsze takie filmowe cierpienie na twarzy, wiesz? Mel Gibson do mnie dzwonił, wiesz, ale akurat włosy wtedy już ściąłem. I powiedział, że chuj. To jest rzecz, do której nie mam nerwów. No tutaj wiesz, jedynym minusem mogłoby być, żeby było jakieś... Na co? drugiej stronie, na Jim Pin, widziałem, że jest możliwość. Że jest szpinane, nie? Tak, że jest przypinane tak fajnie. Też widziałem to jest Tak. zajebiste. I to by było już super. Dawaj, mocno. Jeszcze spokojnie. Daj, mocno. Jeszcze raz. Trochę Branch Warren, trochę Czechowicz. A to trochę drwal. A, przywodziciel mi się jakoś naprawił. Tak? No, jakoś lepiej jest dzisiaj. Dziś czasem na ból najlepszy jest jeszcze większy ból. Tak.
Jak mają ludzie jakieś kontuzje, to lepiej zerwać drugą nie nogę. tylko ciągi robić. Hop. Łokcie bliżej spróbuj. Okej, łokcie. Barki w dół i będzie lepiej. O tak, super. Dawaj. Na tyle, ile mobilność pozwala, to łokcie blisko. Wyciągnij łopatki. O tak, o! Dawaj, jeszcze. Sprinter. Jeszcze jeden. Hop, jeszcze jeden, tak. Hop, jeszcze jeden, dawaj. Ostatni. O, to już w kontrakcie straciłem tutaj. Tak. Ale fajnie za to weszło. No, więc robimy jedną serię rozgrzewkową, a potem pracującą. No i też fajnie oczywiście, wiesz, no na handlu jak byś mi pomógł? No ciężko. Co byś pode mną stanął i wiesz, no nie ma opcji. Tutaj temu też plusem maszyn jest przewagą maszyn, akurat w tym wypadku, że możemy troszkę mocniej ten mięsień przeforsować. Tak zwany bracing. Wszystko jest fajne, wszystko jest super. I super jest ćwiczenia na wolnych ciężarach i super jest ćwiczenie na maszynach. Trzeba tylko w danym momencie to wykorzystać. A wiecie, co nie jest super? Inne sklepy z suplementami. To stop? Nie. Co? Nie, bo chciałem zapytać, czy to stop set, czy Nie. Jedną rozgrzewkową zawsze robię, wiesz? wyczuć ruch, nie? Na wszelki, wyczuć ruch tylko. Ustawienie siedzenia. I tak dalej. Sprawdzić, czy coś nie zabrało z jednej sztabki ze stosu na złom. Czasami tak bywa. Okay. I zobaczcie, tutaj jestem sobie prosty. Mogę rozciągnąć łopatkę na maksa. Tak, bark w dół i same plecy. Hop, celuję łokciem w biodro, tak jakby sobie wyobrażam. W kolec biodrowy. I wyciągnij. Okay, wyprostuj klatkę w górę. A weź się zaprzyj tutaj. O tutaj. Ręką. O, teraz ci będzie łatwiej. Tutaj nogą zapieramy tą, co ręka pracuje. Stabilna pozycja. I hop. No dawaj. A nie przeciągnij. Tutaj rozciągnij i max, hop, starczy. Tak, klatka w górę, tutaj prosto. O, widzicie tą część. Tak. I tu. Ok, pomagam. Przepraszam. Jeszcze jeden. Hop, mocno. Ok. Z przodu teraz pomogę. A teraz mi jest zimno. Bo klima tutaj lekka jest Właśnie chyba, już było wiesz? mi gorąco. Teraz to mi jest zimno. Klatka w górę. Nawaliłeś tego mięcha. Jak kuń. Dobrze. Klatka w górę. Super. Działamy. Dawaj, pomogę. Dasz radę. Hop, mocno. Wcześniej było lekko. Okej. Super. A niesamowitą wydolność zawdzięczamy beta-alaninie. Coraz lepszy w te reklamy? Coraz lepszy? Jeszcze spoko.
Super. Zrobimy sobie jedną serię rozgrzewkową, żeby ruch wyczuć. Prawda? To super, że się zgadzamy wszyscy, to działamy. Kur... 4. raz podekscytowanie pierwszym materiałem. Ok, i zobaczcie, tutaj rozciągamy na maksa łopatkę i ściągając do kolca biodrowego znowu celujemy. Proste plecy, zaparty jestem i hop. Rozciągam, hop. Rozciągam, hop. Ok. I potem odkładam. Mógłbym niby przełożyć, ale wolę sobie żadnego kuku nie zrobić. Biorę drugą rączkę. W sensie rączkę tą samą, ale drugą rączką. I tutaj znowu prosty, hop, łopatka, ściągam. I zobaczcie, ciągniemy tu. O! Tutaj rozciągaj, rozciągaj, zobaczcie tu, tą pracę. I hop. Pięknie. Zuch. Wyprostuj się. O, rozciągaj, rozciągaj, rozciągaj. I hop. Tak? A bez tułowia, ok? Tułowia. I hop. Super. Ok. Rozciągaj, 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 rozciągaj. O, super było widać. Tak, bardzo ładnie najszerszy widać. Rozciągaj, rozciągaj i ładnie. Tak, bardziej do biodra, do biodra. I o to chodzi. Hop, super. Bez tułowia? Sam, świetnie. No dziwne, żebym ci pomógł z 5 metrów. Dawaj, dawaj. Lecimy. Dawaj, 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 dawaj. Okej, i... Nie, to do kontroli nie jest duży ruch, tylko Nie, bardziej... wolę na wszelki wypadek, żeby nic się, wiesz... W sensie, wiesz, ciężar sam nie jest jakoś porywający, tylko kwestia taka, że po prostu ruch nietypowy dla mnie i ciężko mi jest w ogóle to... Tak wyczuć, no bo to pierwszy raz to robisz, ale i tak dobrze. Zawsze jak najmniejsza objętość, jak najmniej kombinowania. I hop. Wyprostuj klatkę. I tutaj zobaczycie, o tu. Super. Super. Okay. Jeszcze jedno, dasz radę. Pomogę? Sam. Okej, poszlić? Dobra.
Teraz tak, że niby wiecie, wiąże strapsy. Pomogę ci. Pomogę ci. Pamiętaj, Dawid, że przy ławce musisz stać mocno stabilny. Klasy gatunku. O, tu bardzo mi się to podoba, bo możecie zobaczyć totalnie pracę, jak fajnie najszerszy nam się tu rozciąga i hop. Jak harmonijka, wiecie, hop i hop. Super. To jest fajne. Obserwować pracę mięśnia. Po prostu się i hop. O to chodzi. I hop. Jeszcze jeden, dasz radę? Jeszcze jeden, dasz radę. Dawaj, pomogę. Sam. Okej. Puszczać? Dobra. Dla wyjaśnienia, dlaczego Dawid tak robi. Żeby wymęczyć już na koniec mięsień, kontroluje jak najbardziej negatywny ruch i skupia się jak na najwolniejszym. Negatyw, najwolniejsze opuszczenie. I macie partnera treningowego, no to oczywiście może z wami przyciągnąć, aż się ustawicie, przytrzymać i dopiero wtedy działać, prawda? Także to takie małe porady, jakbyście chcieli. Idealnie, o to chodzi. Jak najbardziej rozciągamy i mocno do siebie. Super. O to chodzi. Głowa w górę? Przed siebie patrzymy. Idealnie. O to chodzi, bardzo ładnie. Ok? Okej. I negatyw sam. Dobra. I jeżeli pomogliśmy jeden z prawej, pomagamy jeden z lewej i tylko tyle. Nie robimy na przykład 15 z lewej, a 94 z prawej, prawda? To takie specjalne, aż nadmierne zaobrazowanie. Zrobimy sobie tutaj z rozciągnięciem, z malutką pauzą, żeby fajnie właśnie je poczuć. I też pokażę, o co chodzi w tym rozciągnięciu, jak to ma wyglądać. Fajnie by to wyglądało, jakbym miał tank topa, ale myślę, że będzie to zauważalne, jak to zrobić. Oczywiście chodzi o wypuszczenie łopatek, prawda? Ale też jest taki mały tip do tego, który już pokazywałem. I jako, że plecy mamy już rozgrzane, przed chwilką zrobiliśmy parę ruchów rozgrzewkowych, to teraz już rozpoczniemy od, za chwilkę, za serię roboczą. Zrobimy sobie i git. Ok, przywiązujemy się przy końcu. Tutaj, widzicie? Nie z przodu, nie tutaj, nie na środku, tylko przy końcu. To będzie nam łatwiej. I nawet ja, zobaczcie, ja mam 1,80 m z małym groszem. Nie mam 1,85 m z małym groszem, czyli 80,5 albo 81, zależy jak mnie zmierzą, ale dam radę to tu zrobić, więc każdy praktycznie. No chyba, że masz już 1,90 m, to możesz mieć problem, ale wtedy możesz zrobić na siedząco tutaj. Dobra, bez gadania. Okay. Wsuwam się i zobaczcie, rozciągam i żeby rozciągnąć, muszę wyobrazić sobie, że klatką piersiową, nie na odwrót, klatką piersiową sięgam do brody. Broda, patrzę przed siebie i chcę klatką dotknąć brody. Rozciągam, ściągam. Generalnie to, na co warto zwrócić uwagę, to jest fakt, że Dawid pracuje tutaj przede wszystkim kością ramienną, bo to kość ramienna ma największy wpływ na pracę mięśni najszerszego grzbietu, ponieważ po prostu do kości ramiennej najszerszego grzbietu się przyczepia. Stąd też może sobie pozwolić na to, że ta ręka nie jest w pełni wyprostowana, co też pozwala mu na to, że nie odkłada całkowicie ciężaru, ale rzeczywiście jest w stanie rozciągnąć ten ruch. I właściwie tych wymuszonych ruchów, bardzo fajnie to Dawid wyjaśnił, wymuszonych ruchów powinno być 1, 2. Potem to już jest po prostu naciąganie tego, robienie, żeby więcej. Nadmierna objętość, która nie prowadzi do niczego, tylko do forsowania układu nerwowego za mocno. Przepraszam, że tak dyszymy, wiem, że powinniśmy teraz stanąć i mówić bardzo elokwentnie, ale dopiero co robiłem serię.
Znaczy staram się mimo tego brzmieć w miarę elokwentnie, ale jednak dyszeć muszę troszeczkę. Znaczy muszę, dyszę. Kropka. I teraz, o! Widzieliście jak ładnie poszło tutaj? O! Chodź tutaj, może do tego, wiesz, do lustra. O, widzicie? Przytrzymaj na górze, ok? Patrzcie, o to. O! O, to mi chodziło, super. I ściągamy. Hop, jeszcze 2. Ale niżej ściągamy. I nisko. O, to chodzi. O, to chodzi. Jeszcze raz. Hop, 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 hop. Ok. Dobra. O to chodzi. Żebyśmy rozciągnęli te plecy. Bardzo fajnie to widać właśnie w lustrze, jak tam się rozciągają najszersze. Jeszcze lepiej, jak nie jesteście ulani. Nie, daleko ci do ulania. Właśnie miałem się pytać, ten Oura Ring ci dobrze puls mierzy? Super. Tak? Tak, ale nie podczas zegarki treningu. chujowo na maksa, nie? Nie podczas treningu, nie. A to podczas treningu mi puls tak potrzebny i tak wiem, że mam pod 200, więc W nocy na przykład bardzo fajnie mierzy wszystko. w ciągu dnia, wiesz, zastanawiam się, co będzie kupić, bo chciałbym sobie heart rate mierzyć w To ciągu dnia. najlepiej Garmin. Ten zegarek? Nie chcę mi się zegarkiem łożyć. Najdroższy jest i najlepszy, no ale... Nie, no Ale właśnie chodzi o zegarki to, mnie na że... przykład irytują, ja nie dam rady nosić. Znaczy, na co dzień ja i tak muszę chodzić w zegarku, bo ja jestem przyzwyczajony, ja nie umiem chodzić bez zegarka. Ale tak na przykład na treningu jestem, no to już nie mogę mieć zegarka. To już nie mierzę kroków na treningu. Tak samo jak na przykład, wiesz, nie wiem, no idę spać czy coś takiego, no to też sobie nie zmierzę zegarkiem, bo no źle się śpi w zegarku, nie? Zaraz pokażę. Czekajcie, niech się tylko wczyta. Updating. No szybko akurat odpoczniemy przed serią. No i tutaj zalety Aury, tak? Oczywiście mierzy kroki, ile kilometrów. Tutaj kalorie to wiecie, to jest wszystko takie umowne, no bo wiadomo, że ktoś większy troszeczkę będzie palił trochę inaczej, wiadomo co do mięśni. Training volume, niby, recovery time. Tutaj mamy sen, dzisiaj 7:18 przespane, 8:22 w łóżku. Efficiency, resting heart rate, dzisiaj 58, to dość wysoko jak na mnie, powiem szczerze. Ale heart rate variability mam 52. No i też oddech w nocy. Wiadomo, słuchajcie, każde urządzenie działa plus minus. I jeżeli codziennie mamy te mierzenie, powiedzmy przez pół roku, to możemy się tym sugerować, czy nawet przez miesiąc, bo to jest stała, wiecie. Jeżeli nawet coś daje ciała, to robi to stale, wiecie. Jeżeli nagina coś o 2%, to stale to nagina o 2%, więc możemy się tym sugerować. To jest oczywiście jakaś sugestia, coś, co nam podpowiada, prawda? Druga seria. Ale taka ciekawostka, myślę. Czy używacie opaski, czy... Tylko uważajcie z opaskami, bo są niektóre opaski, gdy ruszasz ręką, jak idziesz, to mierzą właśnie, nawet jak siedzisz, prawda, jak piszesz, to też mierzą to jako kroki, niektóre dodatkowe. Taka kwestia, żeby udowodnić, że tak jest. Wysuszenie włosów to jest 100 kroków na moim zegarku. Widzicie? I potem, tak trenerze, robię 10 000 kroków. A się okazuje, że tak naprawdę nie miał po prostu dawno dziewczyny. To Nie wycinaj. No. Mocno. Jeszcze spoko. Okej. Hop. Do brzucha. O, tak. Jeszcze. I sam. Okej, jeszcze jeden. I mocno. Okej. Dobra, jesteśmy już po treningu pleców. Dawid mnie dzisiaj wymączył bardzo mocno. Jak widzieliście, tutaj ciężarami starałem się gonić, ale jest to kosmiczny przeskok. Zresztą Dawid do najsłabszych kulturystów w Polsce nie należy. To, co zdecydowanie przekonałem się dzisiaj na własnej skórze. Dzięki wielkie za mega dobry trening.
No i co, może jeszcze powiesz parę słów od siebie, w związku z tym, że jest to chyba treningowy pierwszy twój materiał na kanale, także zostawiam Ci mikrofon i wolną rękę. Wiecie, bardzo fajnie się ćwiczy z kimś, kto potrafi pomagać, a nie forsować te ruchy. Bo czasami widzicie, że ktoś aż na siłę próbuje to popchnąć, za dużo chce pomagać, czasami w ogóle nie chce pomagać. Kiedyś miałem sytuację taką, że tam nałożyłem chyba 180 kg na wyciskanie na ławce i mówię do gościa, zdejmij i działamy. On zdjął, ja 180, nikogo z tyłu nie ma. A ja już byłem w połowie ruchu, wiecie. I miałem takie, albo to wycisnę, albo mnie zgniecie. Ja wiem, że to nie jest jakiś wielki ciężar. To było jakieś 4 lata temu. Także też trzeba mieć troszkę wyobraźni na tej siłowni. I trochę rozumu, mimo że to się wydaje, że to jest tylko przenoszenie za dobę. Nie, trzeba naprawdę sporo myśleć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jaki trening chcielibyście zobaczyć, dajcie znać. Z kim byście chcieli może zobaczyć treningi, bo możemy z każdym prawie nagrać. Także dajcie znać, z kim byście chcieli zobaczyć treningi. Do usłyszenia niebawem. Zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę. Zapraszamy na kanał Dawida również, na kanał do mnie. Wszędzie zapraszamy i na musclepower.pl. Dzięki. I jeszcze pamiętajcie, chcecie zaoszczędzić, bo suple drożeją. Niestety nie mamy na to wpływu. Kod Dawid Kreska, Muscle Power. MP, Dawid Kreska MP i Davik. Mam nadzieję, że mój kod na kanale jest już znany, także promuj swój. Mój to Davik, po prostu Davik. Wszędzie jak chcecie mnie szukać, to jest Davik i powinno wyskoczyć, także do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się. Cześć.